siemanko. Jest czwartek rano, idę na kolejną prackę. Dzisiaj robimy chyba ikon i jest to praca z drugiego mojego stacjonarnego castingu. Wczoraj miałam pracę z pierwszego castingu, więc fajnie, bo jak do tej pory na jaki casting nie pójdę, to bukuję robotę. Nieważne, że było ich tylko 2, ale to i tak dobrze. Ale powiem wam, że trochę mnie już to Chile i ten rynek rozwydrzył, bo to jest pierwsza praca, jaką tutaj mam, na którą musiałam dojechać sama, a nie, że ktoś mnie odebrał, więc ciężki orzech do zgryzienia, naprawdę, żeby samemu trzeba było na pracę jechać. Kto to widział? Z ciekawostek to tu na chilijskim rynku jest tak, że nie płaci się za nadgodziny, tylko jest tak jakby jedna stawka i nie ma czegoś takiego jak płatności za nadgodziny, więc się siedzi dopóki się zrobi. Ej, ale zawsze jest tak, że mi się coś podoba z tych rzeczy i zawsze sobie mówię kupię to, albo kupię podobne i nigdy tego nie kupuję i teraz tak na przykład mam z tymi kolczykami. No piękne są. Z jednej strony taki, a z drugiej strony taki. Przepiękne. Mega mi się podobają. Wyszłam z metra i patrzcie, jaki piękny zachód, jakie piękne góry. Hejka, jest weekend i siedzę sobie, montuję i tak naprawdę dopiero uczę się tego montażu i to schodzi tak długo, tak to dużo czasu zabiera, że ja dostaję szału. I jest niedziela i postanowiłam, że dzisiaj wychodzę sama, nikt nie chciał ze mną iść, smutno. Więc stwierdziłam, że rezerwuję Beauty Passa i lecę na aperolkę albo coś do picia na Beauty Passa, więc ogarnęłam się i idę. I zaraz będę tłumaczyć, czym jest Beauty Pass. Dobra, usiadłam już sobie i nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, ale Beauty Pass jest to taka aplikacja, która tak jakby zrzesza restauracje, ale nie tylko, ogólnie jakieś miejsca, jakieś firmy i tak dalej i modelki. I Beauty Pass jest takim pośrednikiem w tak jakby współpracach, więc na Beauty Passie wystawiają swoje oferty jacyś właściciele jakichś miejsc, bo mogą to być restauracje, siłownie, salony jakieś, nie wiem, fryzjerzy, kosmetyczki i tak dalej. No i mogą się tam zarejestrować modelki, które posiadają agencję, trzeba wgrać swojego compcarda, żeby zostać zaakceptowanym. I później można sobie zrobić taką rezerwację, jak ja dzisiaj w tym barze. Po prostu oni tam ustalają sobie, że na przykład za tą ofertę, czyli tam aperola i coś tam, jakieś przystawki, musisz zrobić tam story i nas oznaczyć. Czasami to jest, nie wiem, oni tam wymagają w jakiejś większej ofercie, na przykład rolki albo 3 storiesów. W każdym razie mniej więcej tak to działa, czyli to jest taka aplikacja, która pośredniczy między modelkami a jakimiś osobami, które chcą uzyskać promocję po prostu. I właśnie czekam sobie na swojego aperola, więc poszłam sobie na randkę sama ze sobą, poprawić sobie humor, bo już się tak zasiedziałam w tym mieszkaniu, że nie, masakra. No i przyszedł mój aperolek, fajnie wygląda. No i dojechała do kompletu sałatka, kurczak, teriyaki, fajnie, zdrówko. A co do Beauty Passa jeszcze, to właśnie
przypomniało mi się, że ja tego tak nie odczułam, bo jakby mam na tym Instagramie wystarczająco, ale właśnie chciałam iść tutaj z moją współlokatorką i zaprosiłam ją, ale przy rezerwacji jej wyskoczyło, że ona nie może zarezerwować tej oferty i tego miejsca, bo ma za mało obserwujących na Instagramie. Więc działa to jeszcze w ten sposób, że można sobie dobrać po prostu z jaką modelką, z jakimi zasięgami chce się no jakby dać jej ofertę tej współpracy. Więc ogólnie aplikacja jest fajna, ale no jakby nie dla wszystkich. Żałuję, że nie ma w Krakowie, bo bym sobie częściej chodziła na jakiegoś drinka. Na przykład w Atenach mam takie jedno ulubione miejsce, restaurację, gdzie zawsze sobie chodziłam i tam w ogóle już poznałam takie, tam pracował w ogóle taki kelner Polak. Ej, dobra, nieważne, bo odpływam za bardzo, ale no zawsze fajnie jest sobie po prostu na kontrakcie czasami pójść i skorzystać z tego beauty passa, bo no to jest taka korzyść obopólna, no nie? W sensie ja dostaję coś za darmo, za zrobienie reklamy, a oni mają reklamę i dają jakby, no rozumiecie jak to działa, no nie? Jakby każdy rozumie działanie współpracy. No, więc kończę sobie aperola i będę iść chyba sobie już do domu powoli. No i tyle, bardzo przyjemnie. Nigdy to chyba nie przestanie być dla mnie takie trochę dziwne, chociaż może to dlatego, że to mój pierwszy beauty pass na tym kontrakcie, ale wychodzenie z restauracji albo z jakiegokolwiek innego miejsca bez płacenia, tylko wstajesz od stolika, mówisz dziękuję, uśmiechasz się ładnie i wychodzisz, no to jest jakby dziwne, no nie? Kiedyś w Atenach, na drugim moim kontrakcie w Atenach, zobaczyłam, że otworzyło się nowe miejsce i to był gabinet kosmetyczny i... Dobra, żeby mnie auto nie przyjechało. To był gabinet kosmetyczny i można było sobie zrobić depilację laserową i poszłam sobie zrobić, czajcie, depilację laserową na beauty passa. Mega, więc no, takie szybkie przemyślenia a propos niepłacenia. No wiem, że to jakby jest teoretycznie zapłata, no bo to jest barter, ja ich reklamuję i tak dalej, content, no ale jakby nie płaci, nie dajesz tej gotówy na końcu, więc no, trochę to jest dziwne, ale myślę, że no umówmy się, do tego na pewno łatwo jest się przyzwyczaić. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, do czego łatwo jest się przyzwyczaić, co nie jest wcale takie oczywiste dla wielu ludzi, z którymi rozmawiałam. Mianowicie da się przyzwyczaić do chodzenia samemu do restauracji i do jedzenia samemu, do chodzenia samemu na drinka. I ja nie sądziłam, że ja będę w stanie pójść sama do restauracji, dopóki nie wyjechałam właśnie na swój pierwszy kontrakt i potem stało się to dla mnie takie naturalne, że jakby można wyjść samemu i to wcale jakby nie jest jakimś, nie wiem, powodem do wstydu, co wcześniej by mnie jakby to uczucie, czyli wstyd, jakby czułabym to. Tak samo jakieś takie skrępowanie i tak dalej. Teraz jest to dla mnie po prostu jakościowy czas spędzony sama ze sobą. Ale co ciekawe, w Polsce jak jestem, ani razu jeszcze nie wyszłam sama. Więc to jest takie trochę zarezerwowane na zagranicę. Że na kontraktach okej, ale w Polsce to w sumie się jeszcze nie odważyłam. Nie wiem, czy można to tak nazwać odważeniem się, no ale coś w tym stylu, nie? Jestem bardzo ciekawa, jaką ludzie mają opinię na ten temat, więc koniecznie daj mi znać w komentarzu. Pierwsza sprawa jest taka, co sądzisz o beauty passie? Fair, nie fair, fajna koncepcja, nie fajna? Czy w ogóle wiedziałeś, że coś takiego istnieje? Druga sprawa, co sądzisz o chodzeniu samemu do restauracji? Robisz tak, nie robisz? Bo wiem, że dużo ludzi się wstydzi, ale na przykład jak widzisz osobę, która siedzi w restauracji i je na przykład ładną kolację sama, czy cokolwiek sobie myślisz o tej osobie, oceniasz, czy raczej jest Ci to obojętne? Koniecznie daj mi znać. Także dzisiaj mega krótki film, beauty passowy film. Zostaw lajka, subskrypcję i komentarz. Dobranoc.